Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu nowej Skody Karoq. Skoda postanowiła zakończyć produkcję crossovera Yeti, który był na rynku od 2009 roku i w jego miejsce zaprezentować model Karoq. Dlaczego nie postanowiono zrobić drugiej generacji Yeti? Otóż z dwóch powodów. Z jednej strony Yeti nie okazało się aż takim hitem, a z drugiej strony ze względu na nowe polityki nazewnictwa w całej grupie Volkswagena. Zobaczcie, że wszystkie crossovery i SUVy Audi zaczynają się na literę Q, w Volkswagenie natomiast jest to litera T, w Seacie litera a w Skodzie litera K, gdzie do dużego Kodiaka właśnie dołącza mniejszy Karoq. A co oznacza słowo Karoq? Podobno jest to połączenie słów samochód oraz strzała z języka autochtonów zamieszkujących wyspę Kodiak położoną u wybrzeży Alaski. Słowo te to kolejno KAA-RAQ oraz RUQ. Niech im tam będzie. Wizualnie Skoda Karoq bardzo mocno nawiązuje do swojego większego, dłuższego aż o 30 cm brata Kodiaka. W zasadzie z przodu te dwa auta bardzo łatwo pomylić. Główne różnice to dół zderzaka oraz nieco inny kształt oddzielnej, mniejszej części reflektora. Z tyłu jest nieco łatwiej. Oba auta mają różne reflektory. Poza tym Karoq to bardzo ładne i poprawne stylistycznie auto. Już nie jest niestety tak charakterystyczne jak Yeti, próżno tu szukać fajerwerków stylistycznych. Ale od kilku lat Skoda prezentuje już właśnie taki styl. Ładnie i praktycznie. No właśnie praktycznie. Bagażnik, który może być otwierany elektrycznie, ma pojemność aż 521 litrów, co jest największą wartością w klasie. Dla porównania Nissan Qashqai ma 410 litrów. W bagażniku znajdziemy ciekawe mocowanie na duże haczyki, które możemy łatwo przesuwać. Gniazdo pod ładowarkę oraz jeszcze jeden mały haczyk na zakupy, tylko z jednej strony. Karoq może też być wyposażony w składany hak holowniczy, którego przycisk do włączenia ukryto po prawej stronie bagażnika. Aby w pełni rozłożyć hak, należy go ręcznie dociągnąć. Karoq może ciągnąć przyczepę o masie do 2 ton. Z przodu miejsca jest wystarczająco. Ja mam 186 cm wzrostu i jeszcze sporo miejsca na głowę, a fotel da się jeszcze nieco obniżyć. Również z tyłu jest wystarczająco miejsca zarówno na głowę, jak i na nogi mam jeszcze kilka centymetrów. Niestety w podstawie, w tylnej kanapie nie znajdziemy podłokietnika, który poprawiłby znacznie komfort podróżowania. W opcji tylne siedzenia mogą być podgrzewane, a dla podróżujących do dyspozycji jest gniazdo pod zapalniczkę USB oraz gniazdo 230. Co ciekawe, Karoq może być wyposażony w system składania tylnych foteli znany ze Skody Yeti, gdzie do dyspozycji były 3 oddzielne fotele, które łatwo można było wyjąć. Pierwsze, co rzuca się w oczy po zajęciu miejsca za kierownicą, to niezła pozycja oraz dobre materiały, dużo lepsze niż w Yeti. Fakt. Nie wszystko jest miękkie, znajdziemy część twardych plastików, ale nic nie skrzypi ani nie stuka. Jak przystało na Skodę, obsługa jest bardzo prosta, a rozplanowanie funkcji intuicyjne. Testowany Karoq posiadał standardowe zegary, które wyglądają już dość archaicznie. W opcji Skoda Karoq jako pierwsza Skoda w historii oferuje w pełni cyfrowe zegary, które robią wrażenie. Niestety takich w testowanym egzemplarzu nie było. Dlatego wróćmy do zwykłych. Komputer pokładowy jest mocno rozbudowany i oferuje masę informacji od danych z podróży przez dostęp do telefonu, multimediów czy nawet nawigacji. Duże wrażenie robi największy dostępny ekran dotykowy, za pomocą którego obsługujemy multimedia. Ekran świetnie wkomponowano w deskę rozdzielczą, a sam system działa zaskakująco szybko i sprawnie. Grafiki związane z poszczególnymi wyborami prezentują się świetnie. Również świetnie prezentuje się też ogromny panoramiczny dach, którego przednia część jest otwierana. Skoda oczywiście, jak to robi w każdym swoim modelu, tak jak i w Karoqu, zamontowała sporo rozwiązań Simply Clever, czyli prostych, ale ułatwiających podróżowanie udogodnień. I tak na przykład we wlewie paliwa mamy ukrytą skrobaczkę. W drzwiach możemy mieć małe śmietniczki oraz miejsce na kamizelki odblaskowe. Przy nogach pasażera znalazło się miejsce na jakieś drobiazgi, a pod siedzeniem pasażera znalazło się miejsce na parasol. Niestety kierowca nie ma już takiego luksusu. Pod podłokietnikiem za to mamy miejsce idealne na drobne pieniądze, pilota do garażu, telefon czy kluczyk do samochodu. Na telefon jest też specjalny schowek za skrzynią biegów, gdzie znalazło się miejsce dla ładowarki indukcyjnej. Karoq posiada też miejsce na bilet parkingowy, który niestety, podobnie jak w innych modelach, ma małą wadę. Jeśli coś tam wpadnie za pod szybie, to nie jesteśmy w stanie tego sami wyjąć. Schowek przed pasażerem jest stosunkowo mały i zmieścimy tam maksymalnie 2 małe wody półlitrowe. Pora na jazdę. Pod maską testowanego egzemplarza znajduje się 2-litrowy turbodoładowany diesel, który generuje 150 koni i 340 Nm momentu obrotowego. Wartości wystarczające, żeby bardzo żwawo poruszać się z Karoqiem.
Sprint do pierwszej setki z automatyczną przekładnią DSG o 7 przełożeniach wynosi 9,3 sekundy, natomiast manualną 8,7 sekundy. Do testu przypadła nam automatyczna przekładnia. Swoją drogą, warto zwrócić uwagę na ciekawy kształt drążka zmiany biegów, nieco przypominającego tego z nowych Audi. Najmocniejszy obecnie w ofercie diesel, czyli wariant, który testuję, dostępny jest tylko i wyłącznie z napędem na 4 koła. Sprawdziliśmy napęd w lekkim terenie i skonfrontowaliśmy go z napędem przednim. I różnica była spora. Samochód, który jedzie przede mną, ma napęd naprzód i widać, jak mocno walczy, żeby się wdrapać pod tą stromą górę. Egzemplarz, którym jadę, nie miał najmniejszych problemów. Zresztą specjalnie się zatrzymałem na środku wzniesienia, aby sprawdzić, jak łatwo ruszyć. Bułka z masłem. Auto oferuje też tryb jazdy off-road, który po aktywowaniu pokazuje nam kilka dodatkowych wskazań, takich jak kąt przechylenia auta czy kąt skręcenia kół. Dodatkowo aktywuje nam się asystent zjazdu, który otrzymuje małą prędkość do 10 km na godzinę, tak aby łatwiej było zjechać ze stromego zbocza. Skoda Karoq to nie jest auto terenowe, ale prześwit 183 mm, kąt natarcia 19,9 stopnia oraz zejście 27,8 stopnia pozwoli na wjechanie w delikatny teren. Poza trybem off-road Skoda oferuje kilka innych trybów jazdy, w tym jeden indywidualny, który możemy dostosować do własnych potrzeb. Podczas jazdy Skodą Karoq pierwsze, na co zwracamy uwagę, to bardzo miękko zestrojone zawieszenie. Samochód mocno wychyla się w zakrętach i nieco nurkuje przy hamowaniu. Osoby o sportowym zacięciu będą nieco rozczarowane, natomiast ci, którzy szukają komfortu, będą zachwyceni. Wcześniej wspominałem, że napęd na 4 koła jest dostępny tylko dla najmocniejszego diesla 2.0 TDI 150 koni. W przyszłym roku do gamy silnikowej dojdzie jeszcze mocniejszy wariant 2.0 TDI 190 koni, który również będzie posiadał napęd na wszystkie koła. W przyszłości 4x4 będzie dostępne również do benzynowego wariantu 1.5 TSI o mocy 150 koni. Póki co gama silnikowa wygląda następująco. Do wyboru mamy dwa silniki benzynowe, 3-cylindrowe 1.0 TSI o mocy 115 koni oraz 1.5 TSI o mocy 150 koni oraz dwa diesle, 1.6 TDI 115 oraz 2.0 TDI 150 koni. Warto zaznaczyć, że dla każdej jednostki dostępna jest automatyczna dwusprzęgłowa przekładnia DSG o 7 przełożeniach. Podczas testu skrzynia spisywała się świetnie, szybko i bardzo płynnie. Przed zakończeniem jeszcze cennik. Najtańsza Skoda Karoq z 3-cylindrowym silnikiem 1.0 TSI o mocy 115 koni i manualną 6-stopniową przekładnią kosztuje 87 900 zł. Sporo, bo tylko o 4,5 tysiąca zł mniej od najtańszej Skody Kodiaq, która to ma większy i mocniejszy silnik 1.4 TSI o mocy 125 koni i cała jest też dużo większym autem. Różnica jest jednak znacznie większa, bowiem na początku sprzedaży Karoq nie będzie występował z bazowym wyposażeniem Active, tylko od razu z bogatszym Ambition. A w takim wypadku różnica względem większego Kodiaqa to ponad 12 tysięcy złotych. Mimo wszystko najgroźniejsza konkurencja, czyli Nissan Qashqai, kosztuje minimum 75 750 zł, czyli o ponad 12 tysięcy złotych mniej. Fakt, ma nieco gorsze wyposażenie, ale jest jednak sporo tańszy. Skoda Karoq to auto dokładnie takie, jakiego się wszyscy spodziewali. Mniejsza wersja Kodiaqa, która podobnie jak on nie ma w sobie emocji, ale za to praktycznością bije całą konkurencję na głowę. Zresztą takie jest zadanie Skody. Wygoda i praktyczność, a dopiero na dalszym planie są emocje. Dorzućmy do tego nowoczesne silniki, niezłe wyposażenie i status, jaki ma Skoda w naszym kraju, a mogą być pewne, że to będzie hit. Znowu.